Cześć, tutaj Bartek z kanału Motochiny. Dzisiaj zabieram Was na test Jayco 5 z silnikiem benzynowym 1.6, 147 koni. Zaczynamy. Zanim przejdziemy do auta, krótko o Jayco. Jayco to marka związana z koncernem Chery, chińskim producentem, który coraz mocniej inwestuje w rozwój nowych marek i technologii. Model 5 to kompaktowy SUV skierowany na rynek europejski i polski. Ma konkurować z popularnymi crossoverami takimi jak Tucson czy Qashqai. No i z innymi Chińczykami. Wersja, którą testuję, ma spalinowy silnik 1.6 TGDI. To bardzo ważna opcja dla tych, którzy nie chcą elektryka, a szukają nowoczesnego SUV-a z turbodoładowaniem. Przy 147 koni wystarczy, żeby nim żwawo się poruszać po mieście i po trasie. Sprawdzimy. Według niektórych źródeł samochód ten ma 160 koni. Podobno na hamowni tyle wychodzi. No, zobaczymy. Na papierach jest 147. Na zewnątrz, jak widać, pierwsze co rzuca się w oczy to potężny grill. Napis Jayco. Kolor firmowy zielony eukaliptus. Bryła kanciasta z okrągleniami. No chyba widzicie, czym inspirował się tutaj producent chiński. Napiszcie w komentarzu, do czego to auto jest podobne. Z boku widać stosunkowo duży prześwit i proporcje SUV-a. A tył auta również widzę wygląda solidnie. O, tylne lampy, klapa i linia dachu tworzą spójną, dynamiczną całość. Szczerze, auto jest dosyć nawet sporych gabarytów. Szczerze, po pierwszych prasowych informacjach myślałem, że będzie ten samochód dużo mniejszy. Coś bardziej jak, nie wiem, Skoda Yeti. A samochód jest nawet całkiem spory. Spokojnie, może tutaj można go potraktować nawet jako samochód rodzinny. Spójrzmy na bagażnik. Bagażnik to aż 480 litrów pojemności. Co mi się podoba, to zwróćcie uwagę. Brak progu. To może bardzo pomóc przy ładowaniu bagaży. O, ile miejsca ma tutaj. No ale on w zestawie nie wychodzi z kołem zapasowym. Ma zestaw naprawczy. Jeśli rozłożymy siedzenia tylne, to pojemność bagażnika wzrasta nam do 1284 litrów. Klapa automatyczna. To co, pora zobaczyć go w środku. Głośniki marki Sony. Siedzenia EcoScura. W miarę wyprofilowane. Wejdźmy do środka. Co my tu mamy? Wyświetlacz główny. Mały, niewielkiej wielkości. Zobaczcie, jak wygląda wnętrze Jayco 5. Powiedziałbym, że jest dość ascetyczne. Minimalistyczne, ale nowoczesne. Co prawda ja jestem człowiekiem już starym. Przyzwyczajony jestem do innego wyglądu samochodów. Powiem tak, materiały wyglądają na bardzo solidne. EcoScura bardzo miła w dotyku. Te przeszycia to nie pic na wodę, ale faktycznie są przeszyciami. Wszystko jest mięciutkie.
Miłe w dotyku. Możemy zobaczyć, że pod konsolą mamy USB-C i USB-A. Ładowanie bezprzewodowe. Oczywiście trzeba mieć lepszy telefon niż ja mam. Schowek. Siedzisko dobrze wyprofilowane i dosyć długie. Dzięki temu nogi nie będą się męczyć. Mają cały czas podparcie. Nawet dla osób dosyć wysokich. Teraz sobie siedzę z tyłu. 1,78 m. Siedzenie przednie jest dosunięte tak, żebym też mógł swobodnie sobie jechać. Mam jeszcze przestrzeń. Co z osobami powyżej 1,85 m? Jeśli z przodu i z tyłu będzie osoba mająca 1,85 m, no to na pewno ta z tyłu będzie dotykać kolanami siedzenia. Nie ma opcji. Normal mode. Mamy tutaj tryb normalny, Sport mode. sportowy. No i muszę Wam powiedzieć, że ja bym chyba jeździł cały czas na sportowym, bo faktycznie czuć różnicę. To nie jest tylko trybiki, żeby były trybiki, tak w niektórych samochodach. Sport mode. Tutaj faktycznie czuć różnicę. Normal mode. Sport mode. Dobra, robię sport mode. Pamiętajcie, że biegi są tutaj w kierownicy. Oto jedziemy. Dobrze, test przyspieszenia. No na sporcie to idzie. Na sporcie to idzie. W trybie ekonomicznym nie da się jeździć. Eco mode. Normal mode. Samochód faktycznie dobrze wyciszony. Co jest fajne, że naprawdę wysoko się tutaj siedzi. Nie wiem, czy nie wyżej niż w MGHS-ie. Widzicie, w normal gaz mam do dechy i ledwo idzie. Ledwo idzie. Dobra, gonimy BMW. O, widzicie, jak się na wyświetlaczu pokazuje, że go minąłem? Dobra, oczywiście tu są wszystkie systemy, że przekroczyłem prędkość i tak dalej, i tak dalej. Na szczęście da się to wszystko powyłączać. Tylko że trzeba to wyłączać za każdym razem. Dobre jest to, że te dźwięki nie są takie nachalne. Są takie przytłumione.
Hamujemy. Jak widać zrobiłem... Nie zrobiłem. Gdzie tu jest napisane, ile zrobiłem kilometrów? Aha. No, tutaj się nam wyświetla średnie spalanie po wystartowaniu. 7 minut jedziemy, 8,2 litra na 100 km, średnia prędkość 45 km na godzinę. No, trzeba pamiętać, że ja tutaj się bawię wszystkimi trybami i mu wciskam mocno gaz, tak jak teraz. Dobra, możemy zobaczyć sobie, że ogólnie zrobiłem 128 km. Średnia prędkość 29 km na godzinę, no bo cały czas po mieście jeżdżę. Dobra, tu się wciśniemy. Chwilowe zużycie paliwa. Powiem wam tak, że wyświetlacz malutki, ale no czytelny, wszystko na nim jest, to co najważniejsze. Fajnie, że jest wkomponowany w deskę, a nie jest kolejnym tabletem, który wystaje. To mi się podoba, to na plusik. Proszę zobaczyć, jak zaparkowałem, jak ustawiły się kamery. Są kamery 360 stopni. Oczywiście to nie jest tak, że ktoś nas filmuje z góry. Ale i tak to dosyć fajnie wygląda. Tu możemy sobie też ustawić kamerę. Zobaczcie, jak wyjeżdżam, jak to widać. Zrobimy wsteczny. No to dosyć, że mamy fajny widok z góry. No to wiadomo, kamera z tyłu też jest. No powiem wam, że fajne te 360 stopni. W swoim prywatnym samochodzie tego nie mam. Chyba pojadę kupić Jayco. Obserwuj otoczenie. Tu kamera boczna. Kamera przednia. Kamera z prawej strony. Fajnie, no tu chyba z parkowaniem nie będzie problemu. Dobrze, a sprawdzimy, jak będziemy do czegoś dojeżdżać, do jakiejś przeszkody, czy automatycznie włączą się czujniki kolizji i będzie jakieś pikanie, jakiś dźwięk. Pamiętacie, że w MG to trzeba zaaktywować za każdym razem. Zobaczymy, jak jest tutaj. Dobra, wyjeżdżamy. Oj, dobra. Robimy przód, drive. A ten wirtualny samochodzik na tym kokpicie wygląda bardziej jak Range Rover niż w rzeczywistości. Dobra. Jedziemy. Dobra. Skręcamy. No, nie, no super, to widać.
Tak, tu jest najważniejsze w dzisiejszych samochodach. Ambilight, podświetlanie kokpitu. Dobrze, podjedziemy teraz do tego samochodu i sprawdzimy, czy załączą się czujniki parkowania przednie. Będzie jakieś pikanie. Nie ma pikania, czyli trzeba zaktywować. Czyli zrobimy tak. Zrobię wsteczny. Zrobię do tyłu. Teraz zrobię przód. Tu się załączyły kamery. Fajnie, w ogóle nie pika. Super. Szukamy trybu odpowiedzialnego za czujniki przednie. Co? Nie było? Jest to niemożliwe. Dźwięk przy dotyku. Dobra, natężenie dźwięku. Nie, głos, dobra. Bluetooth. Oświetlenie. Dobra, super. Zrobimy tak, jak jest kolor samochodu. O, coś takiego. Wspomaganie kierowcy to tu powinno być gdzieś. Trzymanie się pasa, ostrzeżenie o otwartych drzwiach, wykrywanie martwego pola, ostrzeżenie przed kolizją z tyłu. Asystent ruchu to automatyczne, ostrzeganie przed kolizją z przodu. Czułość ostrzeżenia przed kolizją z przodu. No ale to jest podczas jazdy, a nie podczas parkowania. No ale dobra, zaznaczymy wcześniej. Informacje o pojeździe to ustawienia pojazdu. Ustawienia wysokości otwarcia klapy tylnej. Dobrze, no to widzimy, że tutaj sobie można takie rzeczy też spersonalizować. Piwnicy, dobra, odblokuj tylko drzwi kierowcy, przypomnienie o przeglądzie, ładowanie bezprzewodowe, przypomnienie o telefonie, opór powiązania z trybem jazdy. No to jest bardzo ważne. Klapa tylna szyby, tryb jazdy, otwórz przy zbliżaniu się przy wychodzeniu, inteligentny kluczyk, regulacja wyświetlości reflektorów. Nie wiem, dobra. Robimy jeszcze raz. Przepraszam Cię, kierowco Audi, że testujemy to na Twoim samochodzie. Robię drive. Aha, to znaczy kamery nawet nie załączyły. Dobra, robię tył i robię teraz przód. Jak zrobię tył, zrobię przód, to dopiero aktywuję przód. Obserwuj otoczenie, super. Super, że się zbliżam. No ale głupiego pikacza nie ma. Nie chcę bliżej podjeżdżać. No, spróbujemy na innym samochodzie. Może Jayco nie lubi koloru czerwonego albo niemieckiej marki. Nie wiem. Spróbujemy wjechać w ten śmietnik. Dobra. Moi drodzy słuchacze, czy wiecie, jak w Jayco 5 załącza się czujniki przednie, jeśli chodzi o parkowanie? Ja widocznie jestem za głupi. Drodzy widzowie, jeśli wiecie, gdzie tutaj się włącza czujniki parkowania przednie, tak żeby mnie tu informowało o tym, dajcie znać. Ja się poddaję. 10 minut z tym walczę i tego nie widzę. No bo chyba, że tu
Zobaczymy tutaj. Moment, bo tu może coś być. Czujniki parkowania, no są włączone. Co mam tu zrobić jeszcze? Są włączone czujniki parkowania. Dźwięk zwiększymy sobie czujników parkowania. Zobaczymy zaawansowane, co tu mamy. Dobra, nie chcę tu nic grzebać w ustawieniach dźwięku. Co mnie to obchodzi? Dobra, to nie to. Jedziemy, zobaczymy teraz. Czy się coś aktywowało, czy się nic nie aktywowało. Dobrze. Wjedziemy w tą ścianę. No fajnie, że mnie nic tu nie informuje, że ściana przede mną. Dobra. Dobrze, tu zrobimy przód. Dobra. Widzimy, że mi pokazuje samochód z przodu, że mogę do niego podjechać, fajnie. Dobra, ale dźwięku nie słyszę. Może tutaj jeszcze coś? Przeźroczysta karoseria, to mnie nie interesuje. Widok automatyczny, panorama. Dobra, nie wierzę, że tego nie ma. Zapytam się w salonie, jak to aktywować. Bo raczej nie jest to możliwe, żeby miał kamery 360, a nie miał zwykłego dźwięku. No ale fajne zawieszenie jest. To jest plusik, bo jadę po tych dziurach i na dupce nic nie czuję. Dobra, czas stąd wyjeżdżać. Dobra. Pomimo tego, że nie wiem, gdzie tutaj są czujniki parkowania dźwiękowe z przodu, to samochodem jeździ mi się bardzo dobrze. Jeśli komuś odpowiada tego typu styl, jak już wspomniałem wcześniej, troszkę taki ascetyczny, to będzie w niebo wzięty. Dla mnie i tak wygląda dużo lepiej niż Tesla, w którym jest tylko kierownica i ekran. No ale jeśli, drogi użytkowniku, szukasz tutaj wielu przycisków takich standardowych, tradycyjnych, to się możesz troszkę zawieść, no bo wszystko ustawia się na tablecie. Tablet intuicyjny. Jeśli użytkujesz, drogi widzu, Androida czy iPhone'a, no to z tym tabletem też sobie poradzisz, no bo nie ma nic skomplikowanego. To 147 koni. No te 147 koni czuć tutaj, ale tylko w trybie sport, jak już wspomniałem wcześniej. O spalaniu się nie będę wypowiadał, bo tutaj zrobiłem 100 kilka kilometrów tylko. Ale widzicie, jakie spalanie mam. Jesteś rozproszony, skup się na drodze. No tak, bo bawię się kamerką, filmując tutaj, jak jadę. 10,8 litra
133 km przejechane, 27 km średnia prędkość. No tak, no bo cały czas w większości stałem w korkach, to tego nawet Wam nie będę pokazywał. Stąd ta średnia. Ale na pewno na trasie spali co najwyżej 6 litrów, jeśli pojedziecie sobie gdzieś nad morze czy do Chorwacji. Co mi też się tutaj podobało w tym samochodzie, jest naprawdę dosyć duży prześwit. Można zjechać z drogi takiej, jak to się mówi, utwardzonej i też się nic nie stanie. Raczej nie zahaczycie miską olejową. Dobra. Fajna różowa betoniarka. Dajemy migacz i gaz do dechy na normalu. No to sami widzieliście, jak się zbiera. Autkiem przejechałem 100 parę kilometrów. Wszystko mi w nim pasuje. Co prawda, jakbym miał wybierać Chińczyka, to bym tam się zastanawiał jeszcze nad innymi markami, bo tego troszeczkę już jest. No ale jeśli komuś odpowiada tego typu bryła, też na forach widziałem dużo osób, może nie dużo, ale kilka osób pisało, że sobie kupuje Jayco 7, żona będzie miała Jayco 5, czyli ten samochód się na tyle podoba ludziom, że nawet kupują dwa, mniejszy i większy. Chociaż nie wiem, czemu żonie Jayco 5, a może żona chce mieć Jayco 7, a ty Jayco 5 weź, no ale dobra. Aha, jeszcze jedno. Android i CarPlay działają, z tym, że no najpierw trzeba podłączyć je kabelkiem, a dopiero później sparować przez Bluetooth. Taka informacja. Od razu przez Bluetooth nie można ich sparować. Więc musicie mieć kabelek chociaż na sam początek. Później już nie ma problemu. Co proponuję? Tutaj jest, widzę nawet, jest coś nalepione, widzicie? Jest jakaś folia ochronna nalepiona na ten duży wyświetlacz, a pomimo tego widać mnóstwo odcisków palców. Minus. Natomiast wiem, że są folie matowe, na których odcisków palców nie widać. Tu jest tak zwany plano black. To się zawsze trochę kurzyć będzie. Dobrze, samochód wyłączymy. Bye bye autko. Aha, poczekajcie, musimy jeszcze włączyć, bo muszę zasłonić tutaj tą żaluzję. Tu zobaczcie jeszcze, jak Jayco 5 wygląda na tle trochę większego brata Jayco 7. Powiem Wam, że na taki pierwszy rzut oka nie masz takich dużych, drastycznych różnic. Co sądzicie o Jayco 5? Dajcie znać w komentarzach i nie zapomnijcie o łapce w górę. Cześć!